Wielu z Was zastanawia się, czy już w 2023 warto kupować mieszkanie, czy może czekać, a może budować dom, czy ceny nieruchomości wzrosną, czy spadną. I też w świecie medialnym jest wiele informacji. Zarzucani jesteśmy informacjami, z których niestety to są w ogóle bzdurne, albo też takie opowieści jak o Yeti, czyli o czymś, o czym wszyscy mówią, ale nikt tego tak naprawdę nie widział. W tej audycji postaram się Wam opowiedzieć właśnie o tych bzdurnych, o tych fantasmagoriach i o realnych faktach, a Wy sami stwierdzicie, czy warto, czy nie inwestować i w ogóle też będziecie mogli sami podjąć decyzję, czy też ocenić, jak Waszym zdaniem rynek nieruchomości się potoczy, a ja też opowiem, jak według mnie się może potoczyć w jednym ze scenariuszy. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarabianie na nieruchomościach, koniecznie subskrybuj mój kanał. Tutaj znajdziesz wiele wywiadów z ekspertami, wiele takich audycji, w których ja na przykład prezentuję twarde dane, albo też mówię o nadchodzących zmianach w prawie związanym z obrotem nieruchomościami. No dobrze, żeby nie przedłużać, to tak w skrócie o czym powiem, więc będą takie tematy, jak długo potrwa spadek na rynku nieruchomości, czym jest popyt, jakie są twarde znaki mówiące o tym, co się dzieje w nieruchomościach, jakie są zapowiedzi mniej lub bardziej realne, program na przykład pierwsze mieszkanie, bezpieczny kredyt, konto mieszkaniowe, jakie są fantazje analityków, a właściwie dziennikarzy słuchających tych różnych analityków, którym być może zależy na nakręcaniu popytu na nieruchomości. Sami musicie ocenić, czy tacy ludzie, których zarobki zależą od sprzedaży mieszkań, są wiarygodni, no ale to Wasza ocena jako analitycy. Czy są lepsze, czy gorsze czasy dla budujących się, czy dla budowlańców? No to szybko przechodząc do tych tematów, zacznę od czegoś, co będzie taką klamrą, czyli powiem o tym na początku i na końcu. Tytułem wstępu, jak długo potrwa spadek na rynku nieruchomości. I tutaj Wam powiem od razu, że jeżeli chodzi o spadki na rynkach nieruchomości, to w kryzysie 2008 spadek trwał przez następne mniej więcej 5 lat, 6. Szukaliśmy dna. To zależy od tego, o jakiej miejscowości mówimy. W kryzysie roku 2000 kryzys dotknął roku 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. To było nieśmiałe przebudzenie rynku, ale tak naprawdę on zaczął istnieć 2005-2006. Policzcie sobie, ile lat to było, bo tak po prostu długo trwają cykle gospodarcze i cykle na rynku nieruchomości, które są długie, ale to znaczy, że spadki też trwają kilka lat i nie ma co liczyć, że jeden zły rok nam zakończy kryzys. Chociaż są rzeczy, które mogą pchnąć rynek w górę i w dół. I do tego od razu przejdę. Po pierwsze, warto też czytać wiadomości z rynku nieruchomości, czy też w ogóle z otoczenia rynku, z gospodarki, z pewnym zrozumieniem. Jeżeli dociera do Ciebie wiadomość, że zamykane są fabryki lub ograniczona jest produkcja w fabrykach związanych z budownictwem, na przykład w fabrykach związanych, i to nie jednej firmy, z produkcją okien połaciowych, wykończenia domów i tak dalej, to znaczy, że pewnie właściciele tych fabryk nie są optymistami i nie liczą, że rynek budownictwa jutro nagle się odbije. Oni zakładają, że te zatrzymanie popytu w budownictwie potrwa dłużej, bo przecież nikt by rozsądny nie zamykał fabryki, gdyby liczył, że odbicie nastąpi jutro. I to jest ważna informacja od ekspertów, od ludzi związanych z rynkiem, czyli od tych producentów, którzy w miarę trzeźwo oceniają sytuację. Po drugie, cóż to w ogóle jest popyt? Popyt to jest potrzeba posiadania
czegoś, na przykład mieszkania, i u nas są te potrzeby posiadania dość duże, tym bardziej, że mamy sporo migrantów, którzy przybyli do Polski, no rośnie liczba gospodarstw domowych, mimo że demografia spada, to liczba gospodarstw domowych rośnie, coraz więcej mamy singli i prognoza mówi, że będzie rosnąć, czyli potrzeba jest, ale jak jest z realnym zaspokojeniem tej potrzeby, z możliwością, czyli z posiadaniem pieniędzy. I tu bywa różnie. I teraz niektórzy wysnuwają taką teorię. Dobrze, spada inflacja, zaraz WIRON zostanie zastąpiony WIBOR-em i ludzie szturmem ruszą po kredyty. Chwileczkę, nie tak prędko. Moim zdaniem banki nauczone już procesami z frankowiczami nie chcą ryzykować też tych kredytów o zmiennej stopie, które potem mogą zostać uznane, że tam są w nich jakieś klauzule niedozwolone, umowne, i będą powoli zmierzały do wprowadzenia w Polsce, tak jak na świecie, kredytów o stałej stopie. Dodam jeszcze, że w świecie tym cywilizowanym, do którego staramy się dołączyć, kredyty o stałej stopie, kredyty na zakup nieruchomości są popularne i są one zaciągane na przykład na 20, 25, 30 lat, ale stała stopa jest na przykład na pierwsze 10 lat. Ludzie, znając tę stałą stopę kredytową, mogą się zdecydować: aha, widzimy obecnie wysokie stopy kredytowe, to poczekamy z zaciągnięciem kredytu. Zmiana stóp procentowych nie dotyka ich po zaciągnięciu kredytu, ale to też znaczy, że dziś, jeżeli nasze banki zaczną oferować nam wszystkim kredyty o stałej stopie, nawet na te 10 lat pierwsze, to my się będziemy zastanawiali: a, dzisiaj jest wysoka stopa procentowa, ale wszyscy piszą, że kryzys kiedyś się skończy, to ja poczekam rok, a może 2 poczekam i wezmę kredyt nie na x procent, tylko na 1/2 x procent za 2 lata czy za rok. Mogę tyle poczekać. Niektórzy będą po prostu decydowali się na przeczekanie tych wysokich stóp. Czyli ten popyt może będzie powstawał, ale za jakiś czas. No teraz powiecie: ale przecież rząd ogłasza i wszyscy mówią o bezpiecznym kredycie. Przepraszam, to jest program Pierwsze Mieszkanie, który dopiero wszedł do Rządowego Centrum Legislacji. On musi jeszcze przejść całą drogę, więc opowiadanie przez kogoś, że czekamy na podpis prezydenta, owszem, czekamy, ale najpierw ten projekt musi być przepracowany w RCL-u. Zdarzało się, że w tym miejscu wiele projektów zostało kasowanych lub mocno zmienianych. Następnie ten projekt musi trafić do Sejmu, potem do Senatu, potem może zostanie uchwalony, może nie. Po drodze może zostać wielokrotnie zmieniony i pytanie w ogóle, czy będą na to pieniądze. Dla ułatwienia, program Pierwsze Mieszkanie składa się z 2 jak gdyby części. Pierwsza to jest ten bezpieczny kredyt 2%, w cudzysłowie taka nazwa, sporo ograniczeń w możliwości zaciągnięcia tego kredytu, no i przede wszystkim ile będzie pieniędzy na pomoc ludziom w tych kredytach. To jest jedno. Druga część programu Pierwsze Mieszkanie to tak zwane konto mieszkaniowe, czyli powrót troszeczkę do książeczek mieszkaniowych, troszeczkę podobny do książeczek mieszkaniowych, które znamy z czasów socjalizmu. Tam wkłady mają być jakby rewaloryzowane. Jeżeli będziesz kupować takie pierwsze mieszkanie i tam możesz oszczędzać systematycznie na to mieszkanie przez jakiś czas, ale to oznacza, że te konto mieszkaniowe, ta książeczka, nawet jeżeli wejdzie w życie, to ona też nie wygeneruje popytu w tym roku, tylko gdzieś w jakiejś przyszłości, raczej dalszej niż bliższej, bo program jest bardziej skonstruowany pod kogoś, kto chciałby oszczędzać na mieszkanie dla swoich dzieci i mówię, w tym przypomina on troszeczkę książeczkę mieszkaniową. Nie będę wchodził w szczegóły 2 tych programów, bo to niespecjalnie ma sens, ponieważ one mogą jeszcze zostać zmienione lub w ogóle nie będą uchwalone. Nie można dzisiaj dyskontować i twierdzić, rynek ruszy, bo wejdzie program, którego jeszcze nie ma.
Przy okazji pragnę przypomnieć, że wiele pomysłów, takich jak TBS-y, jak domy do 70 m2 i inne jeszcze programy budowlane, nie tylko tego rządu, ale innych, bardzo często się nie sprawdzały, dlatego że były zbyt na przykład zachowawcze. Chociażby TBS-y, czyli program polegający na drogich mieszkaniach dla ubogich ludzi. To nie miało sensu i to nie mogło się po prostu udać. Przy okazji też powiem o podawaniu w mediach wiadomości wyrwanych z kontekstu lub też z prawdziwych zdarzeń, faktów, danych, wysnuwanie fałszywych wniosków. Taką informacją jest na przykład informacja podana tam przez kogoś i powtórzona wielokrotnie przez media. Ojej, w styczniu na portalu jakimś tam o 38% więcej oglądano mieszkania do sprzedaży w porównaniu z grudniem. Przepraszam bardzo, w rozmowie z fachowcem z portalu, analitykiem portali mieszkaniowych, Marcinem Drogomireckim, on wyraźnie powiedział i wyjaśnił, to jest normalna sytuacja. W grudniu mamy święta, ruch na portalach jest zawsze minimalny i zawsze on wzrasta w styczniu. I nawet ta proporcja jest od lat mniej więcej taka sama, więc nie można twierdzić, ludzie więcej oglądają, będą kupować. Nie, to jest po prostu naturalne działanie. Przy okazji powiem, że takimi oglądającymi mieszkania do kupna bardzo często są również ci, którzy chcą je sprzedać, żeby zorientować się, jaką cenę mogą uzyskać, a z informacji od portali wiemy, że w ogóle ceny, nawet te ofertowe na tych portalach zaczynają spadać i to na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym. I ostatnią taką fantazją, czyli rzeczą jeszcze niespełnioną, jest zapowiedź znowu rządu, że rozpocznie on walkę ze złymi funduszami inwestycyjnymi, rejtami i złymi mieszkanicznikami. Będzie ograniczał poprzez podatki możliwość kupna większej ilości mieszkań. Pytanie, czy w ogóle ta ustawa wejdzie? To nie jest takie pewne, bo propozycje są takie dosyć wątpliwe, no ale zobaczymy, czy to wejdzie. Ale drugie pytanie też brzmi, czy w ogóle taka walka ma sens. Tutaj można mieć różne zdania, można mówić, że ludzie się nie powinni bogacić i nie mieć wielu mieszkań, bo kupując te mieszkania, oni podbijają ceny mieszkań tych kupowanych i w związku z tym inni, którzy chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie, kupują drożej. To też jest jakaś prawda. No ale z drugiej strony duża ilość mieszkań na wynajem, nieważne do kogo one należą, czy do funduszy, czy do osób prywatnych, powoduje, że może rosnąć konkurencja, może rosnąć liczba mieszkań do wynajęcia, a tym samym mogą spadać czynsze. Jeżeli będą spadały czynsze, to rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem będzie spadać, jeżeli ceny mieszkań będą stałe lub będą rosnąć. W związku z tym może dojść do tego, że ci właśnie inwestorzy będą kupowali mniej. Rynek się sam wyreguluje i ja nie wiem, czy ta ustawa jest dobra, bo tak szczerze mówiąc, w Polsce potrzeba więcej mieszkań do wynajęcia i nie ma co z tym walczyć. A w dodatku taka działalność na przykład funduszy profesjonalnych, firm zajmujących się najmem może po prostu cywilizować ten najem, no i też ich zakupy troszeczkę mogą ratować niektórych deweloperów, jeżeli oni będą mieli kłopoty ze sprzedażą swoich mieszkań, bo wiadomo, że nie wszyscy, ale niektórzy już zaczynają te kłopoty mieć. Pierwsze podsumowanie dotyczące tych takich fantazyjnych trochę informacji i ich wpływu na rynek. No cóż, jeżeli na przykład ten bezpieczny kredyt wszedłby faktycznie w życie i były na niego przeznaczone bardzo duże środki, to on spowoduje, że zostanie wsparty popyt na rynku, na którym w tej chwili podaż siada, dlatego że na przykład ilość domów budowanych, nowych mieszkań, nowych domów jest mniejsza, jest dramatycznie mała, bo deweloperzy nie są optymistami. Mała podaż domów plus rosnący i wspierany popyt powoduje wzrost cen, czyli taki na przykład program może spowodować, teoretycznie ludzie dostaną dostęp, bezpieczny kredyt na droższe mieszkania. Czy tak będzie? Zobaczymy, bo mówi, że
Tego programu jeszcze po prostu nie ma. On ma być, ale go nie ma. A pamiętajmy, że 2023 jest rokiem wyborczym, więc zawsze warto dawać jakieś obietnice, a czy zostaną zrealizowane, no to się okaże. Wracając do twardych natomiast informacji, to jeszcze raz wrócę do tej informacji, która mówi, że jakaś fabryka, czy to Velux, czy jest zamykana, czy Fakro ogranicza swoją produkcję, ale nie tylko te fabryki, nie tylko ci producenci, nie tylko te materiały. I do drugiej informacji, która mówi o tym, że właściwie od sierpnia zeszłego roku dramatycznie spada ilość nowych rozpoczynanych budów. Co to oznacza? To oznacza, że po prostu pracy dla budowlańców będzie mniejsza ilość pracy dla budowlańców oznacza, że są chętniejsi do negocjowania cen swoich usług, już nie są tacy zarozumiali i dopóki nie znajdą innych rynków, będą musieli troszeczkę spokornieć w swoich oczekiwaniach cenowych, co jest znowu korzystne dla tych, którzy chcą się budować. To zresztą samo dotyczy handlu materiałami budowlanymi, który nie opiera się wyłącznie na cenach producentów, ale także na całym łańcuszku, od producenta poprzez dystrybutorów, hurtownie do detalu i dopiero potem do sprzedaży. I każde z tych miejsc pobiera swoją marżę, ale konkurując z innymi może opuszczać swoją marżę. Tak naprawdę cena producenta to nawet często nie jest połową ceny towaru, tej oficjalnej ceny towaru w sklepie. Negocjować będzie można, bo ludzie będą chcieli, właściciele tych sklepów, ratować swoją płynność. Po prostu tak to działało w poprzednich kryzysach i pewnie zadziała także teraz. Z tego można wysnuć wniosek, że jeżeli masz pieniądze, to może warto zacząć na przykład budować swój dom w 2023 roku, bo jest to okres, kiedy będziesz miał lepsze możliwości negocjacji z wykonawcami i ze sprzedawcami, z dostawcami materiałów. Zastanów się nad tym, przemyśl tę decyzję oczywiście, oceń swoje możliwości finansowe, swoją wiedzę na temat budownictwa i może właśnie zdecyduj się na przykład na budowę teraz, a nie wtedy, kiedy wszyscy znów wrócą na budowę. Dodam też od razu, że w tym budownictwie też trzeba pamiętać, że budownictwo, proces budowy rozciągnięty jest w czasie i te branże budowlańców wpadają w kryzys braku zamówień czy zmniejszonej ilości zamówień nierównocześnie. Jeżeli teraz mało budów się rozpoczyna, no to pierwsi wpadają w kryzys ci, którzy właśnie zaczynają te pierwsze budowy, czyli leją fundamenty, wznoszą mury, potem kładą dachy i tak dalej, i tak dalej. Ci, którzy pracują w wykończeniówce, wcale jeszcze tak bardzo tego kryzysu nie muszą odczuwać, dlatego że oni finalizują to, co było kontraktowane na przykład w 2021 roku, ale ta fala też w końcu kiedyś do nich dotrze i to jest naturalne w budownictwie. Każdy, kto pracuje w budownictwie, o tym wie. No, zatem wróćmy do klamry, czyli jak długo potrwa kryzys. Na początku powiedziałem, że kryzysy i te okresy zjazdowe trwają zazwyczaj kilka lat, co sugerowałoby, że ten jeszcze zjazdowy rok to będzie 2023, 2024, może później jakieś odbicie za jakiś czas dopiero. Ale są czynniki, które mogą zmienić zarówno w górę, jak i w dół. Wyobraźmy sobie, że Ukraina odnosi ogromny sukces w wojnie, albo że ta wojna się kończy w jakimś etapie, następuje pokój i idą ogromne środki na odbudowę Ukrainy. I co to oznacza dla polskiego rynku nieruchomości? Wbrew pozorom, nie dla wszystkich jest to dobra informacja. Dla tych, którzy żyją z wynajmu mieszkań, ta informacja wcale nie musi być dobra, bo tych Ukraińców przyjechało wielu i jak wskazują pytania, takie ankiety, badania,
około połowa z nich deklaruje, że jak się wojna skończy, to wróci do siebie. Czy tak będzie, czy wróci połowa, czy 40%, a może 60%, to się okaże. Ale jest to duża grupa ludności, która jeżeli odpłynie, to z Polski, to odpłynie również z naszego rynku nieruchomości, co dla właścicieli, którzy chcą żyć z wynajmu, będzie informacją raczej przykrą, a nie wszędzie tych ludzi zastąpi krótki najem. Wobec tego, walcząc o polskiego najemcę, pewnie będzie następowała obniżka czynszów. To jest dobra informacja dla tych, którzy chcą najmować mieszkania, którzy potrzebują takie mieszkania nająć. Dużo osób w Polsce kupiło mieszkania w taki sposób, że jak złoto. Kupili je i bojąc się ustawy o ochronie praw lokatorów, nie puściło ich na wynajem i trzymają te mieszkania. Jeżeli w związku z odpływem cudzoziemców, dużym odpływem, będą spadać czynsze, to też będą spadać lub będą stały mieszkania. Ta inwestycja okaże się inwestycją o tyle bezsensowną, że w dodatku, jeżeli kupiłeś mieszkanie, go nie wynajmujesz, to ponosisz koszty jego utrzymania i będą chcieli wyjść z tej inwestycji. To spowoduje kolejną obniżkę. Oczywiście jest prawdopodobny również wariant dokładnie przeciwny, to znaczy taki, że Ukraina nie odnosi sukcesu i na przykład znów mamy kolejną falę migrantów napływającą do Polski i to z kolei oczywiście podbija czynsze, ceny itd., itd. Reasumując, uważam, że na rynku należy zachować spokój. Jeżeli jesteś optymistą, no to zastanów się, czy warto dzisiaj brać kredyt, czy poczekać na przykład za rok, bo może będą te kredyty o stałej stopie, które lepsze są dla kredytobiorców i ta stała stopa będzie niższa niż za rok, no to po co teraz ładować się wysoką, jak można poczekać? O tak na przykład dokładnie działają kredytobiorcy w Stanach Zjednoczonych i uczmy się od nich. Jeżeli chcesz budować dom, to zastanów się, czy to nie jest właśnie dobry czas, bo jesteś tym, który ma pieniądze i który może teraz dyktować warunki, a nie tak, jak to było jeszcze 2 lata temu, kiedy warunki budującym dyktowali budowlańcy, robiąc łaskę, że przyjdą na budowę, a w ogóle na niektóre materiały to się trzeba było niemalże zapisywać i stać w ogonku, jak za dawnych jakichś czasów ustroju słusznie minionego. Przez ten przykład z Ukrainą chcę pokazać tylko, że wpływ na nasz rynek nieruchomości mają zjawiska, które z pozoru w ogóle nie mają nic wspólnego z rynkiem nieruchomości, czyli geopolityka, sytuacja na wojnie i tak dalej. Oczywiście tych sytuacji, tych takich czynników, które mogą nagle zmienić rynek, jest więcej, nie tylko wojna na Ukrainie, no ale nie ma sensu tutaj budować różnych scenariuszy. Natomiast jeżeli Ciebie interesuje rynek nieruchomości, to po pierwsze pisz nam w komentarzach, co sądzisz o tym rynku i pisz też, jaką audycję byś chciał. Drugie, subskrybuj nasz kanał. Jeżeli chcesz wiedzieć, poznać tajniki w ogóle zarabiania na obrocie nieruchomościami jako inwestor lub jako pośrednik, zapraszam na szkolenia na Symen24.pl. Wspierajcie nasz kanał, będzie nam miło, będziemy chętnie robili audycje, a wspierający zawsze dostają coś w zamian. Trzymajcie się.